Albo będziesz grzeczna, albo sobie zaraz inaczej porozmawiamy. Rozumiemy się? Ej! Ej, pomóżcie mi! Pomóżcie mi odpiąć te kajdany, a ja pomogę wam! Słyszycie mnie? Musimy stąd uciec, zanim on przyjdzie! Co to jest? Kurwa! Co jest, kurwa? No dzień dobry, Sławuś. Piątunia. Z masełem. A co to taki dzisiaj rezolutny? Nie za dużo tej energii z rana, Grodziec? No może za dużo, wyspałam się. Czekaj, to nie ta książeczka. Wypoczęłam. W przeciwieństwie do Noconia pewnie. Może mu kawę zrobię, bo pewnie pada z nóg. No, zrób. Ty nie przesadzasz? Nie zmarnuje się, no Conia jeszcze nie ma. Jak to? Dziwne. No? Pierwszy raz jesteś wcześniej od niego. Wpiszemy ci to do akt. Okej. Nie odbierzesz? Jem przecież. Zostaw. Ja tu jestem od tego, za to mi płacą. Tak. Ale nie jestem robotem. Muszę od czasu do czasu też zjeść, tak? Komisariat na Gorszaku. Starszy sierżant Sławomir Broda, słucham. Gdzie? Już kogoś wysyłam. Tak? Aha. Mamy trupa w parku miejskim. Trzeba jechać na zabezpieczenie, zanim łaskawie nam panujący komisarz Nocoń raczy was tam zaszczycić na miejscu zbrodni. Mogło mnie odbierać, nie? Hej! Siemka, Paweł, żółwol! Cześć, Sonia, żółwol! Hej! Jestem Jaś!
Wyluzuj się, Kasia. Może Krystek i jest silny, ale jest spoko. Wiesz, on mnie czasem zabiera ze sobą na siłownię i tam, jak do mnie podbija taki mięśniak, to on staje w moją obronie. Proszę, pomóż mi. Wiesz co? Nie mogę. Błagam. Nie. Ja się go trochę boję, wiesz? Ale przed chwilą mówiłeś, że jest spoko. Ale ja się boję, że on mnie zabije. Ale może się razem pobawimy, co ty na to? Co? No? Ja, ty, Paweł, Sonia. Ty jesteś nienormalny. Bawić się chcesz. Jesteś psycholem. Mam dopiero 11 lat. To nie jest moja wina. Wszystko powiem Krystkowi, zobaczysz. Wszystko powiem Krystkowi. A wy co się tak gapicie? Musimy coś zrobić, przecież to psychol. Czemu nic nie mówicie? Czemu robicie wszystko, co on wam powie? Odezwijcie się do cholery! Kto znalazł ciało? Pies je wykopał. Czysty przypadek. Gdyby nie to, moglibyśmy nigdy nie trafić na zwłoki. Cześć, co mamy? Cześć. Chłopiec na około 11-12 lat. Zgon nastąpił co najmniej 2 tygodnie temu. A tego. Jak? No to już zapytał zimnego doktora. O, jak dojedzie, bo utknął w korkach. Cholera, nieciekawie to wygląda. No ale bez sekcji można stwierdzić, że chłopiec był bardzo zaniedbany. Raczej katowany. To widać, że skutecznie. Ciało jest wychudzone, ale to nie jest tylko kwestia rozkładu zwłok. Już przed śmiercią musiał być mocno niedożywiony. A miał coś przy sobie, co by ułatwiło identyfikację? Niestety. No dobra, no to jedziemy z listą zaginionych małolatów, Grodziec. A od was potrzebuję jak najszybciej opisu, jaki miał kolor oczu, wzrost, cechy charakterystyczne, wszystko, co będziecie mieli. Jasne. Zimno doktor będzie dopiero za godzinę, utknął na moście będzińskim. Szlak mnie to trafił. To był straszny widok. Trudno było wyrzucić go z głowy. Mimo tego, że od zabójstwa tego biednego dzieciaka minęły 2 tygodnie, miałam nadzieję, że szybko dorwiemy skurwiela, który mu to zrobił. No co, nie spałeś coś w ogóle? Która to kawa? Co? Nie wiem, 7? Dawaj to. Sorry, trochę nie wyrabiam na zakrętach. Musiałem już drugą opiekunkę w tym tygodniu zwolnić. Jak drugą? A kto jest z małym? Agata. Na szczęście miała wolny dzień, no bo tak to bym chyba musiał go wziąć ze sobą do pracy. No to Agata ma teraz niezłe przedszkole. 3 swoich, jeszcze Antoś. Ta, ma bardziej przejebane niż ja, więc się dobrze rozumiemy. Ale obiecałem jej, że to jest ten jedyny raz, więc... Niezłe schody się szykują z tą sprawą. Ta. Ja tu będę teraz sterczał i czekał na patologa i prokuratora. Dobra, wiesz co, to ja już pojadę na komisariat, będę grzebać w bazie. Dobra, to jak się czegoś dogrzebiesz, to daj mi znać, co? O, kawę masz. Mogę łyczka? Duch. No duch, a co to mogło być innego? Nie wiem. Zastanówmy się.
Za dużo alkoholu? Albo innych substancji psychoaktywnych? Proszę pana, ja sobie wypraszam. Ja jestem abstynentka. Zresztą wiem, co widziałam. Dobrze. Czy ten duch miał jakieś znaki szczególne? No, duch jak duch. Był niewidzialny. Poza tym wydawał takie potępieńcze dźwięki, takie jęki dokładniej, takie No, a potem uderzył człowieka, aż ten ze strachu mało nóg nie połamał, tak uciekał. Zresztą sami możecie go spytać, jak go znajdziecie. Pewnie już osiwiał z przerażenia. Czyli mamy czekać, aż zgłosi się poszkodowany przez ducha. Ewentualnie dać ogłoszenie, że szukamy mężczyzny, któremu duch dał w mordę. Pan sobie ze mnie drwi, a to jest poważna sprawa. Ja wyczuwam, że to jest sprawa natury spirytualnej. Ja też to od pani wyczuwam. Dobrze, w jakim celu duch dokonał tej napaści? Sławek, robisz coś ważnego? Jak nie, to zapraszam do mnie. Sprawa jest. Przepraszam panią. Dzięki. No, a pan gdzie? No przecież ja jeszcze nie skończyłam. Skończyła już pani. Dzięki, Grodziec. Kobieta najwyraźniej zaczęła dzień od małej czarnej i dużej białej. Co najmniej półlitrowej. Dobra, Sławoś, to jest teraz nieistotna sprawa jest i to poważna. Serio? Ja myślałem, że ty ratujesz kolegę z opresji. Sławek, znaleziono zwłoki dziecka w parku. Chłopca. Nastoletniego. Chodzi mi o zgłoszenia zaginięć 11, 12, maksymalnie 13-latków. Coś ci gdzieś dzwoni z ostatniego miesiąca? Coś więcej? Chłopiec był najprawdopodobniej z patologicznej rodziny, bo był pobity i zagłodzony prawie. Ktoś zgłaszał jakieś szczególne okoliczności zaginięcia? Musiałbym pomyśleć. Zajrzeć w papiery. No to, Sławuś, masz coś lepszego do roboty? Może szkoła zgłosiła zaginięcie ucznia, kuratorium, no nie wiem, cokolwiek. Czekaj, wydrukowałam ci zdjęcie tego chłopca. W zasadzie jego zwłok i tutaj masz jeszcze pod spodem listę rzeczy, które miał przy sobie. Może to ci pomoże zawęzić krąg zaginionych. A mogłem przyjąć sprawę ducha. Sławuś! Musimy zidentyfikować ciało, rozumiesz? Bez tego nie ruszymy dalej. Ktoś skrzywdził tego dzieciaka i być może w tym momencie krzywdzi następnego. Jasne? Dzięki. Ej! Wiem, że mnie słyszycie. Możecie się ruszyć, więc proszę, pomóżcie mi odpiąć te pieprzone kajdanki. Boże, co jest z wami? Trzeba stąd jak najszybciej uciec, to psychopata! Słuchajcie, wiem, że się boicie tak samo jak ja, ale wyjdziemy z tego razem, tak? Ty, do ciebie mówię. Nie obracaj się ode mnie, gnojku! Nie krzycz na niego, nic nie kumasz? Próbowaliśmy uciec, ale się nie da. Więc siedź cicho i zamknij mordę, bo dostaniesz taki wpierdziel, że ci się odechce. Soniu! No co to za język? Hamuj się, młoda damo! Moi uczniowie dbają o nasz piękny język ojczysty. Są elokwentni,
potrafią się ładnie wysławiać, bo to świadczy o poziomie człowieka. Przepraszam, nie przedstawiłam się. Jestem Magdalena, jestem nauczycielką. Co tu się odwala? Nie, ja muszę stąd wyjść. Ja muszę stąd wyjść, ja chcę stąd wyjść. Kim ty jesteś, psycholu? Po co te wszystkie przebieranki? Ta nowa obudziła Chrisa. To nie ja, Chris, to nie ja. To nie ja to zrobiłam. Jakie samobójstwo? Co ty pierdolisz, człowieku? Nie możemy tego wykluczyć. Zgon nastąpił w wyniku zadzierzgnięcia. No dobra, czyli znaczy, że ktoś go powiesił. No albo sam się powiesił. Tak, a potem się kurwa sam zakopał. Co się potem działo, to już sobie sami tam ustalicie. No dobrze, ktoś mu zacisnął pętlę na szyi, a potem go udusił. Dla mnie to jest ewidentne. Nie będę się z tobą kłócił, no co nie, ale zdajesz sobie sprawę, jak trudno jest kogoś powiesić. Zwłaszcza, gdy ofiara się broni. Dlatego mordercy rzadko używają tego sposobu. No tak, ale mordercy też się rzadko kąpią w wannie pełnej krwi. Jak zauważyłeś, rzadko nie znaczy nigdy, zwłaszcza na Gorczaku. Ciało trochę się rozłożyło, ale nie na tyle, żeby stwierdzić, że nie ma śladów walki. Chyba coś mamy. Muszę kończyć. Co jest? Nachodziła mnie na recepcji taka jedna narkomanka. Mówiła, że jej syn zaginął. Jak ją pytałem o szczegóły, to nie miała bladego pojęcia, w co był ubrany. Nie mówiąc już o tym w ogóle, od kiedy go nie ma. Słabuś, do brzegu. W ogóle słabo kontaktowała. Jedno tylko wiedziała na pewno. Buty żółte miał. Takie same jak ten chłopaczek w parku. No to namierzcie mi tę narkomankę. Namierzona. Jedziemy? Nie mogliście od tego zacząć? Nie ma za co, szanowni państwo. To był prawie pewny trop. Żółte buty nie były specjalnie popularne i prawdopodobieństwo, że jakiś inny dzieciak był w takich samych butach, było znikome. Bałam się tylko, że ćpunka z Gorczaka na wiecznym głodzie niewiele nam pomoże w śledztwie. Miały być dwie, obiecałeś dwie, miały być skurwielu dwie. Powiedziałeś, że jak to zrobię, dwie mi dasz, dwie, pamiętasz, kurwa, skurwielu? Skurwielu, puszczaj mnie, puszczaj! Puszczaj! Zostaw ją! Łapie! Zostaw. Zadaj, nie pali, kurwa, puszczaj! Nie szarp się! Druga! Puszczaj mnie! Przestań się szarpać, wypuść to. Wypuść ten worek. Idziemy. Przesuń się do przodu. Puszczaj! Przestań się szarpać. Przestań się szarpać, to nie będę musiała cię kłuć. Już? Spokój. Elegancko. Nogi szerzej. To co? Dasz mi trochę z tego woreczka, to sobie przyjebie, co? A potem wam powiem wszystko, co chcecie. To ja mam lepszy pomysł. Ty nam powiesz wszystko, a my ci nie damy nic, co? Albo cię zabierzemy na dołek i tam już sobie gówno przyjebiesz. Dobrze. Zaginął ci syn, tak? Tymek przychodził tutaj czasem i przynosił jedzenie, czasem sypnął trochę kasy. A teraz dawno go nie było, ale on się mną opiekuje. Ale teraz dawno go nie było. Tymek. Zaraz, poczekaj. Tymek opiekował się tobą, tak?
tyłem. Kiedy go ostatni raz widziałaś? Nie, wszystkie dni się miksują. Dzień temu 2. Ciężko, ale dawno bo mam 0 kasy. Ja mówiłam, że go nie ma, żeby go szukać, ale nie chcieli mi wierzyć i serce matki czuje najlepiej. Wiesz, gdzie się szlają? Ma jakichś kolegów? Pytałam jego koleżków i koleżanki. Byłam w szkole, ale wygnali mnie stamtąd. To może ma jakąś dziewczynę? Ja wiem, ale była taka tutaj dziunia z jego klasy. Paula chyba. I mi zostawiła jego komórkę. Też pytałam jej, skąd ma, to mówiła, że gdzieś znalazła. I potem zniknęła. Gdzie ta komórka? A Tu? wyżej. To ta? To co? Dajcie mi teraz trochę, żebym sobie przyjebała, co? Ta kobieta w ogóle nie myślała o synu, tylko o kolejnej działce. Jego zaginięcie kompletnie jej nie interesowało, a wiadomość o tym, że prawdopodobnie znaleźliśmy jego zwłoki w parku, w ogóle do niej nie dotarła. Ona musiałaby najpierw wytrzeźwieć, żeby zidentyfikować ciało. Dobra, dzięki, w kontakcie. Ciekawą historyjkę mi sprzedała ta koleżanka Tymka, co oddała jego telefon. Jaką? Podobno chłopak obsługiwał starszych gości. Obsługiwał, czyli co, prostytuował się? No i pewnie stąd miał kasę, którą przenosił matce, za którą ona kupowała sobie dragi. Roxy. No co ty robisz? Przepraszam. Jestem z policji. Przepraszam. Pomyliłem się, przepraszam. Co to odpierdalasz? Co? Co ty robisz? No co, nie? Wszystko okej? Tak. Wszystko. Dobrze się czujesz na pewno? Może chcesz o tym pogadać, co? Nie. Mów o tym, czego się dowiedziałaś. Co jest? Nic. Sprawdzam, czy dalej masz o mamy. Wiesz co? Tu lepiej, patrz. Zawartość komórki Denata. Pisał z jakimś misiakiem 30. Kawałek nagiego ciałka w zamian za kieszonkowe? Masz tego więcej? Nie, to była ostatnia wiadomość. Już nie odpowiedział. No co, mam tu korespondencję gościa, którego trzeba namierzyć. No, gdzie się ostatnio logował. Dobra, dane macie zgrane. Dzięki. Z babą, która widzi duchy, to ja sobie poradzę. A co temu lalkowi strzeliło do głowy? Patrz. Już walczy z jakimiś halucynacjami w parku. Co to jest? Skąd ty masz te zdjęcia? Kobieta specjalnie je zrobiła, wydrukowała i przyniosła, żebym jej uwierzył, że ma dowód na te duchy. Nie wiem, trzeba Lolka do jakiegoś lekarza wysłać. Przecież to może być groźne, on może krzywdę komuś zrobić. Bo Co? jeśli to jest wirus układu nerwowego? Urojenia zbiorowe. Mam adres IP tego misiaka 30, idziemy. Czytałem kiedyś o tym. A ty weź przestań wreszcie nam głowę w dupę zawracać, co? Zajmij się tymi swoimi cholernymi krzyżówkami, może jakąś kurwa nagrodę wygrasz. Sławuś, nie trać ducha. Śmieszne. Dobry. Komisarz Rafał Nocen, komisaria na Gorszaku. Ma na ten komputer?
Taki ogólny. A o co się rozchodzi? A o to, że ktoś z tego komputera namawiał nastolatków na bzykanko. Co? Zmiękła fajka? Tu każdy mógł wejść. To stary rzęch. On nawet nie ma hasła, ani do internetu. Każdy się mógł zalogować. Każdy, łącznie z tobą. No co? Lubisz się ślinić do małych chłopców? No co pan? Pan zwariował? Odpalaj pan. Razem sobie poglądamy. Dobrze, to może ja pomogę. No, sporo tu ostrego porno. To jedziemy na wycieczkę. Poczekaj. Nie jestem przekonana. Same babki. To jakieś takie mocno dojrzałe. No a jakie mają być? Ja nie jestem jakimś tam pedofilem, tylko zdrowym, normalnym facetem. A gołe babki to chyba każdy lubi pooglądać. O! Czy ona... Dobra, wystarczy, wyłącz to pan. O co? Zawijamy świnie, żeby przestał cwaniakować? Chyba nie mamy podstaw. No wiem. A powinniśmy się chociaż tu rozejrzeć. Z tego komputera ktoś się kontaktował z Donatem. Czekaj. No co? Jasne. Dobra, zbieramy się. To będzie musiało poczekać. Musimy zapierdalać do parku miejskiego. A do pana jeszcze wrócimy. Wezwanie do tego parku, w którym rano znaleźliśmy zwłoki chłopca, nie wróżyło niczego dobrego. Obawiałam się, że ktoś mógł znaleźć kolejne ciało. Tego, co tam zobaczyliśmy, kompletnie się nie spodziewałam. Hej, zostawcie go! Policja! Co tu się dzieje? No to jacyś wariaci są, kurwa. Zamknij się! To ja tu jestem poszkodowany. Aresztujcie go! Ich aresztujcie, ja nic nie zrobiłem! Tu są siły, nie... Kubeł wszyscy! A teraz po kolei, co tu się kurwa dzieje? Niech ten facet się przyzna, że też widzi ducha w parku. Jakiego ducha? Oczadziała albo nieźle wypita, no. A kto mnie rano pobił? Raczej nie duch. I jeszcze wymachuje tymi pięściami przed tym duchem, jak jakiś opętany. I jeszcze sobie drwi. Lolek, co tu się dzieje? No ale nic, pani dzielnicowa kochana, no kurczę, ciąży se ćwiczyłem, możem się na walkę Formule MMA zapisał. No i w formie muszę być, no. To tu musisz ćwiczyć? Lokalnych głupków straszyć? Ludzi? No, nie możesz sobie hali jakiejś wynająć? No ale panie komisarzu kochany, jak hala? Hala pieniądze, trener pieniądze, odżywki pieniądze, to wszystko kosztuje, no. Może ta moja Majka coś domowego budżetu da, ale najpierw muszę pokazać jakieś efekty, no rozumiecie? Lolek, ty dzisiaj rano uderzyłeś tego pana? Gdzie? Ja nigdy nikogo nigdzie nie uderzyłem, jak uderzyłem, no. Jak? Ten pan jest uderzony. No gdzie? Tu sobie, o, ciosy proste ćwiczyłem, tak, no może mi się lekutko ręka omskła, tak, ale kto mu kazał nos w nie swoje krzaki, sprawy wsadzać, no. Kurczę, przecież ja nawet chciałem wyjść, pomóc, zobaczyć, co się dzieje, no ale spierdzielik mi ducha zobaczył, no. Nie moja wina. I chuj. No. Przebierajcie się. Ruchy. Szybciej. Śpiąca królewna. Wstawaj, wstawaj. Nowi mają przywilej wyboru. Niebieska, może złota? Widzę, że Kasia jeszcze nie zna zasad gry. Ale zaraz ją wszystkiego nauczymy.
Powinienem cię za to porządnie zlać. Ale musisz być ładna i czysta. Po wszystkim dowiesz się, jakie są granice bólu. Ale możesz tego uniknąć. Musisz się tylko ładnie zaprezentować przed kamerą, tak żeby znaleźli się na ciebie chętni w darknecie. Dzięki tobie mogę zarobić sporo pieniędzy. To jak będzie? Nie mam w interesie, żeby się nad wami znęcać, ani was bić. Jestem biznesmenem. Zależy mi tylko na pieniądzach. Pawełek na przykład. W ogóle się nie chciał mnie słuchać. Powinienem był go za to zmasakrować. Ale żywy, niepoobijany jest w stanie dla mnie zarobić sporo pieniędzy. Mam na niego dużo klientów. Nie jesteś żadnym biznesmenem, tylko zwykłym psychopatą. Po co te całe przybieranki, co? Jesteś za głupia, żeby to zrozumieć. Wszystko po to, żeby chronić Łukasza. Jakiego znowu Łukasza? Łukasz był takim samym słabeuszem jak wy. Ale gdyby mnie posłuchał, gdyby potrafił się sprzedać, do tego wszystkiego by nie doszło. On nawet nie umiał się bronić. Odwal się od nas, gnoju. Zaraz zobaczymy, jaka z ciebie twardzielka. Potem będziesz potulna, jak baranek. Nawet sobie nie wyobrażasz, jaka będziesz grzeczna. Rafał? Co jest? Wszystko okej? O coś teraz chodzi? Dobra, słuchaj, nie chcę się wpierdalać, ale może pora odpuścić. Ale co odpuścić? O czym ty teraz mówisz? Mówię o Roxy i o zabójstwie Wolskiej, no. Jak odpuścić? Przecież to trzeba wyjaśnić. Zgadzam się, ale czy to musisz być ty? Rafał, ty masz teraz dziecko, masz naprawdę dużo innych spraw na głowie. Skąd ty możesz wiedzieć, co ja mam na głowie? Co, mam to oddać jakiemuś frajerowi, który to zamiecie pod dywan? O to wam wszystkim chodzi? No i to przestań się srać! Martwię się o ciebie, rozumiesz? Ja złapię tę kurwę, Roxy, rozumiesz? Ja! Rafał, wykończysz się i nie złapiesz. Masz teraz dla kogo żyć. A to, co robi z tobą ta sprawa, kompletnie odbiera ci rozum. Sorry. Musisz wybrać. Gówno muszę. A ty się nie wpierdalaj w moje sprawy. Postawa. Nie. Tu. Tak. Stój tak. Bliżej ręce siebie. Bliżej twarzy. Nie krzyżuj. Tutaj ta niżej. No. Ta, tutaj nadgarstek stabilnie. No. I podstawy są. Bez tego ani rusz, bracie. Łapiesz coś tam z tego, co cię nauczyłem, widzę. O. Dobra, teraz lewa. Mam coś dla ciebie, Rafał. Co jest? Dostałeś mi dziwacznego maila od jakiegoś Łukasza. Czemu dziwacznego? Coś jakby pisane przez jakiegoś dzieciaka. Czekaj, co? Bo ja nic nie kumam. Co konkretnie? On tam pisze, że jeśli szybko kogoś nie znajdziemy, to stanie się to samo, co z Tymkiem. No i ten Tymek, wiesz, skojarzyłem go z tym chłopcem z parku. Masz namiar, z jakiego komputera to wysłano? Tak, to samo IP, z którego Misiaczek 30 pisał do Donata. Zajebiście. Dzięki za czujność. Dzięki. Dobrze? Pochyl się trochę. Noga do tyłu. Do tyłu, cofnij tę nogę. Lolek, cofnij żeż tę nogę. Co wy robicie? Co wy... Olek, oszalałeś?
Idź się czym zajmij. Przynieść ci lód? Sławek, co wy od... Grodziec, umów się z sierżantem na randkę, co? Idziemy. Kurwa, całe życie z wariatami. Był tu przed chwilą. Herbata jeszcze paruje. Z terenu nie uciekł, bo pilnował go patrol. Co robimy? Daj mi kominerki. Jesteś beznadziejna. Gówno za ciebie dostanę, jakieś ochłapy mi tu proponują. Za takie grosze w ogóle mi się nie opłacasz. Tylko mi się tu nie rozklejaj. Musisz się bardziej postarać, bo za ciebie nikt nie zapłaci. Co mam robić? Pomóż mi. Doskonale wiesz, co masz robić. Policja! Ręce na głowę! Wstawaj, już! Ręce do góry! Chodź tu. Kręćcie to. Ja ci teraz pokażę, co kręci mnie. Rafał, zostaw go! Rafał, zostaw go! Już! Nie skrzywdzi więcej żadnego dziecka, zabiję go! Nie skrzywdzi was nieprzytomny! W pierdlu go dojadą! Dzieci na to patrzą. Już po wszystkim. Okej? Oddychaj. Oddychaj. Wszystko okej? Pomóż mi. No, dawaj. Dasz radę? Wszystko jest okej. Powolutku sobie wyjdziemy. Zatrzymany mężczyzna i dzieci trafili do różnych szpitali. Chłopak i jedna z dziewczyn byli bici i głodzeni od tygodni, byli też wykorzystywani seksualnie. Druga dziewczyna była w trochę lepszej kondycji fizycznej, sprawca dopiero co ją uprowadził. Jej koszmar nie trwał na szczęście długo, ale jak wiele dzieci trafiło tam przed nimi, ile z nich zostało zamordowanych, wiedziałam, że to są pytania, na które mogliśmy nigdy nie uzyskać odpowiedzi. Pisanie raportu z tej sprawy nawet mnie przerasta. Pan tu do was w sprawie ujętego sprawcy. Proszę. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jarosław Kubik. A, pan jest tym psychiatrą klinicznym. Proszę, proszę. Tak, Richter był moim pacjentem, ale leczyłem go tylko przez rok. W tym okresie dominującą osobowością był Łukasz. Co to znaczy dominującą osobowością? Richter miał osobowość wieloraką. To tak jakby wielu ludzi w różnym wieku, różnej płci mieszkało w jednym ciele. No, ale Richter nie miał kłopotów z prawem, nie miał u nas kartoteki. Łukasz w dzieciństwie był molestowany przez ojczyma. Matka umarła, potem ojczym sprzedał go pedofilowi. Ale to dopiero początek. Przechodził z rąk do rąk, by później jako nastolatek trafić do niemieckiego reżysera filmów pornograficznych. Jezu. Ten w pewien sposób okazał mu litość, posyłając go do szkoły, ale litość nie trwała długo. Później też go wykorzystywał. Ale nie przyszedł pan tutaj usprawiedliwiać Richtera, mam nadzieję. Nie, ale u dziecka z tymi traumami mógł się wytworzyć silny mechanizm obronny. Stąd te różne osobowości Łukasza.
w tym kobieta i brutalny mężczyzna. Dobrze, podsumowując, to jest świr i nie trafi do więzienia, tak? Ale powinien trafić na oddział zamknięty. I to na długo, a być może na zawsze. To właściwie do mnie przemawia. Ty po robocie. To nie będę ci gitary zawracał. Słowuś, dzięki. No, dzięki za pomoc w zidentyfikowaniu tego chłopca. Masakra. To jest Gorczak. Dzieciaki radzą sobie tutaj same. Mam nadzieję, że to się zmieni. A, muszę. A co ty tu jeszcze robisz? No, ja tu pracuję, a ty? No, ja tak jakby też. Tylko nie miałem go z kim zostawić. Trwa aukcja w Darknecie. Może się uda przyszpilić paru drani i uratować kilkoro dzieciaków. No widzę, że się wkręciłeś w to. Dobrze. Tak. Słuchaj, bo w sumie to ja już jestem po robocie. Mogę ci jakoś pomóc z Antosiem, bo komisariat to jest takie średnie miejsce dla dziecka. Trzymaj. Co to jest? No, klucze do mojego mieszkania. Rejmonta 3/1. No, tam są wszystkie jego rzeczy. Będzie wam wygodniej niż w socjalu. No dobra. Co, dawaj go. Cześć, młody. Aj. Dzięki. Spoko. Co? Ciocia śpi, a ty nie. No, chodź, Bąku. Chodź, 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 chodź. Nie śpię, nie śpię. Wszystko okej? Środek nocy. Co? Sorry. O Jezu. To idę. Poczekaj, możesz przecież spać tu na Nie, kanapie. nie. Muszę iść do domu, bo... Muszę iść do domu. Na razie. Na razie. Coś ty, broda, szalał! Ty co ty robisz? Ej! Ktoś chciał się pozbyć dowodów. Gdyby Krysia była w ciąży, to przecież ja bym o tym wiedział, tak? To moja córka jest. Słyszała pani coś dziwnego dzisiaj? Dzień jak co dzień, tak samo chujowy. Mam ci to napisać czy rozrysować? Ale spokojnie, oddychaj, Sławek, oddychaj! Co to jest? Przestań! Ojejku!